Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na kolejne wideo z serii Środa z Fusion Pro Tips. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować kolejną nowość w oprogramowaniu Fusion, a mianowicie operację wyrwania. Wielokrotnie nas Państwo pytaliście, jak zrobić wyrwanie w Fusionie. No i niestety do tej pory musieliśmy odpowiadać, że się nie da, że nie ma takiej funkcjonalności. Jest to niestety, był to pewien problem. I wraz z jedną z ostatnich aktualizacji Fusiona pojawiła się właśnie operacja wyrwania. Więc nie przedłużając, mam taką kostkę z kilkoma otworami i chciałbym Państwu zaprezentować, jak zrobić wyrwanie na dokumentacji technicznej. Więc po pierwsze, musimy przejść do środowiska tworzenia dokumentacji. Tutaj design, rozwijamy, drawing i from design. Domyślnie sobie zrobimy ustawienia OK. I teraz przejdziemy do środowiska generowania dokumentacji technicznej. Mamy już arkusz. Wybierzmy sobie skalę, wybierzmy sobie, w jaki sposób ma być rzut bazowy się generować. Klikam umiejscowienie i klikam OK. Dobrze, mamy rzut bazowy. No i teraz chcielibyśmy zrobić wyrwanie, w którym zobaczymy tutaj ten otwór środkowy. Żeby to zrobić, klikamy tutaj na nową opcję Breakout Section View. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wskazać rzut, na którym chcemy zrobić wyrwanie, a później musimy narysować to de facto kształt tego naszego wyrwania. Robi się to w następujący sposób. Wybieram punkt pierwszy, wybieram punkt drugi i teraz jakby tak rozciągnąć mogę ten obszar. OK. I teraz poprzez kolejne kliknięcia mógłbym tworzyć, jakby edytować sobie ten obszar, aż będzie on dla mnie satysfakcjonujący. No a jeżeli jest już dla mnie satysfakcjonujący, to mogę po prostu kliknąć OK. I tak jak Państwo widzicie, pojawił się tutaj w wyrwaniu ten mój otwór. Na jakiej głębokości jest zrobione to wyrwanie? Domyślnie program przyjmuje sobie połowę grubości elementu, czyli jak widzicie tutaj 25 mm. Oczywiście mogę zmienić tą wartość, automatycznie tutaj przegenerował się rzut. Jeżeli chcę wrócić do poprzedniej wartości, mogę kliknąć z powrotem tutaj tą opcję Measure Half Depth. Program sobie mierzy połowę grubości, no i w ten sposób jestem w stanie tutaj właśnie zrobić to. OK. Jeżeli to mi się podoba, klikam OK i mam takie wyrwanie. Teraz jak je usunąć? Albo coś z nim zrobić. Żeby je usunąć, najprościej jest kliknąć na jakby tą linię, której nie widać, czyli najeżdżam sobie tutaj na ten rzut, łapię tą linię, ona się świeci na niebiesko, no i prawy klawisz. Mogę tutaj dać delete. I teraz zróbmy sobie takie samo wyrwanie, tylko dla tych otworków tutaj mniejszych, czyli jeszcze raz. Klikam Breakout Section View, zaznaczam, na którym rzucie chcę to wygenerować. Rysuję sobie tutaj obszar w miejscu zainteresowania, klikam OK. No i w połowie dystansu nie widzę tutaj żadnego otworu. Ale jak wpiszemy sobie 42, to proszę zobaczyć, że idealnie pojawia nam się tutaj ten otwór, który się tam znajdował. Podoba mi się, klikam OK i w ten właśnie oto sposób jesteśmy w stanie wygenerować wyrwania w Fusion 360. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wideo. Wideo odnośnie Fusiona 360 na naszym kanale będą pojawiały się co środę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.